Witajcie po 2 dniach. Zostawiłem do wyschnięcia. No, kolor jest taki, nie jest taki jednorodny, mocno czarny. Jest bardziej taki, trudno powiedzieć, czy on będzie odpowiadał temu kolorowi od Hondy. Ale już chcę na słońce wynieść, zobaczyć, jak to wygląda w świetle słonecznym i jak wyglądają te moje zacieki. Tu widać. O, chyba pojadę po papier wodny. Nie wiem, czy uda mi się to jakoś. Widać zacieki. O, lawasz. Widać taka panterka, znaczy taka zebra powstała. Tutaj widać. Tu wszędzie widać zacieki. Tutaj w miarę dobrze. O, tu widać zacieki. O, jakie grube. Nie wiem, czy to się mi uda spolerować papierkiem. Taka fakturka powstała. No to chyba jadę po papier wodny i będę to przecierał. Ale nie jest chyba aż tak źle, jakby mogło być. Właśnie szybko poleciałem do sklepu, znaleźć papier wodny. Kilka gradacji, jak widzicie. I też właśnie uszczelkę do karoserii znalazłem. Jedyną ostatnią, jaka była bez wyboru. I klej. Nie wiem, czy użyję, ale wziąłem, zaryzykowałem, zobaczę, może uda mi się tutaj w okolicach zbiornika to wykorzystać, a może nie. To jest przezroczysta, więc nie wiem, jak będzie to się sprawdzało. Dobra, wystawiam to na zewnątrz, biorę zbiornik z wodą, biorę papier wodny, biorę kostkę i próbuję coś z tym zrobić, z tym lakierem, bo widzicie, że zebra powstała taka i widzimy się za moment. To jest fajne, przyda mi się do zwilżania i do mycia. Czy robić to w środku, czy robić to na zewnątrz? Oto jest pytanie. Papier gradacji 800. Mówię, nie jestem specjalistą. Pierwszy raz będę drapał, czuć pod palcem strukturę. Pierwszy raz będę szlifował papierem wodnym. Nie wiem, czy nie zetrę w ogóle lakieru. Ścieram lakier, ścieram bazę też, widzicie? No, jest niedobrze. Może błąd robię, że trę to przy pomocy kostki. To wystarczy po prostu tylko ręcznie przetrzeć. Doskonale widać, jak się nie znam na sprawach lakierniczych. Widocznie nie można używać twardej kostki w miejscu, gdzie nie jest płasko. Tu muszę sobie kawałek czarnej bazy nanieść. Zaraz przetrę to na sucho. Ręcznie przecierałem tym papierkiem 800, zmatowiłem. No i chyba nie pozostaje mi nic innego, jak zrobić teraz małą zaprawkę tutaj i jeszcze raz położyć ostatnią warstwę tego lakieru, bo zostało zmatowione. Chyba nawet udało się lekko usunąć strukturę tych zacieków, tak mi się wydaje. Tutaj jeszcze mam po prostu tego efektu białego osadu, białej pianki. Nie jest to takie proste, przynajmniej nie dla mnie. Myślę, że błąd, który popełniłem, to to, że nie dałem epoksydowego podkładu 2 warstw i nie zdrapałem wszystko na płasko, bo teraz dopiero studiuję po fakcie, co i jak zrobić poprawnie. Troszeczkę. Teraz mamy taki mat. Dla mnie koszmar. Odtłuściłem teraz alkoholem 90%. I wszędzie się przetarłem, jest mat. Właśnie widać taką strukturę tego lakieru, bazy. Tutaj muszę czymś zapruszyć delikatnie i wszędzie jest matowo. Więc zdzieranie nic mi nie pomoże. Muszę nałożyć kawałek bazy i jeszcze raz. Mam nadzieję, że wystarczy mi lakieru. Tego nawet nie wiem. Ale mnie to zaczęło stresować, bo myślałem, że to będzie proces łatwy. Malując to pierwszy raz popełniłem gruby błąd, czyli zamówiłem farbę do motocykla, nie zwracając uwagi, że to jest do plastiku, gdzie nie było tej bazy epoksydowej konkretnej, znaczy podkładu epoksydowego. Baza by wystarczyła, bo wtedy podkład epoksydowy wszystko by zapewnił, baza.
i od razu jakiś konkretny właśnie lakier. A ja pomalowałem to podkładem do plastiku, który ułatwia przyczepność do plastiku, a nie do włókna szklanego. Popryskałem bazę i odstawiłem do wyschnięcia, bo nie miałem czasu, żeby położyć od razu na to lakier. I to pewnie był też gruby błąd. I też moje umiejętności nakładania, więc kombinuję teraz, żeby to naprawić i zajmuje to kolejny dzień, powiedzmy, żeby to spróbować naprawić. Więc wszystko się rozciąga bardzo w czasie z tym projektem. Już tłumaczę, o co chodzi. To kiedyś kupiłem właśnie, to jest spray typowo do plastików, do tworzyw, odporny na UV rzekomo, na warunki atmosferyczne, bez podkładu. No ale wiadomo, została mi ostatnia warstwa, teraz poprawiłem i już tak zostawiam. Już nie będę nakładał tego lakieru, bo też nie wiem, czy mi wystarczy, bo znowu porobię zacieki i zobaczę, jaki efekt, na pewno efekt matu będzie. Nie to, czego się spodziewałem, ale powiem tak, jeżeli nie będzie tych takich panterki, efekt matu bardziej taki zbliżony w tej chwili, struktura do malowania wałkiem, poniekąd z bliska, to zostawiam na tą chwilę, a w przyszłości, jeżeli już się zdecyduję na jakiś konkretny kolor i będę miał znowu przestój czasowy, żeby coś dłubać, to może zmienię zupełnie kolor i wtedy mi podpowiecie i postaram się zrobić to lepiej, bo tyczyłoby się to pomalowania zbiornika i boczków, gdzie zbiornik to jest dość istotna sprawa, jeżeli chodzi o pomalowanie odpowiednim lakierem. Więc zostawiam do wyschnięcia i może dzisiaj będę to składał w takim stanie, bo już na tą chwilę mnie przerosło i pokończyły mi się puszki. Farby bym musiał znowu gdzieś tam sprowadzać, zamawiać. To też nie jest tania zabawa, jeżeli się człowiek uczy na tym. Więc zostało trochę tego lakieru, ale boję się go teraz użyć, że znowu powstaną takie dziwne zacieki. A zbiornik wymagałby pomalowania, odświeżenia. Nie jest tragicznie. Tutaj na elementach łączenia to obawiam się, że to będzie widoczne. Muszę go umyć też, zaraz się tym zajmę, myciem zbiornika. Ale widzicie, tak jak inwestycja w jakiś papier wodny, niby podstawa, niby te wszystkie puszki spraya. Ktoś, kto się na tym zna, od razu zrobi to boom i nieważne jaką puszką, zna procedury i zrobi to dobrze. Tu nieważne, że podrapane tutaj ta rdza wychodzi. Tutaj trochę rdza wychodzi, no ale niech tak będzie. Ściągam zbiornik, przemyję go po prostu, żeby był czysty. I zabieram się za kończenie tych grzanych manetek, bo to mi przeszkadza. W tym czasie podeschnie sobie owiewka, przyjrzę się dokładnie, jaki efekt wyszedł, mat, czarny, czy ta farba faktycznie pod paznokciem się nie będzie kruszyła. I będę to składał w najbliższym czasie. Nie wiem, czy dzisiaj założę, ale już niebawem. Jeszcze odnośnie mówiąc lakieru zbiornika, to miałem kierownicę przestawić, bo tutaj, tak jak mówię, wszystkie elementy modyfikowane nigdy nie pasują, to jest norma. I teraz ta śruba lubi stykać się ze zbiornikiem. Kiedy? No kiedy motocykl upadnie i nie zadziała ogranicznik. Znaczy ogranicznik zadziała, tylko ta śruba wystaje i tu mogą mi zrobić się kuku. Więc jedyne w tej chwili rozsądne rozwiązanie to pochylenie delikatnie kierownicy do przodu, co chcę uczynić. Zmieni mi się zaraz znowu wszystko z tą kierownicą. Szczególnie, że mam taką możliwość tutaj wyregulować na tym przygubie trochę do przodu i ewentualnie trochę samą kierownicę później znowu wrócić, dogiąć. Próbuję, no zobaczymy co się stanie, co się da ustawić, bo faktycznie mogą powstać tutaj spore obicia. No już są delikatne. Tak sprawdzam tutaj, czy nie dotyka. Nie dotyka, są 2-3 mm. Dociskam nogą, tak żeby zahaczało maksymalnie o ogranicznik. Tak, i mogłoby być tak z tej strony. Teoretycznie powinno być z drugiej strony przecież to samo. A te podwyższenia, te rizery z tym przygubem, no jak widzicie, musi być na klucz płaski, dojście, żeby to pozaciskać.
Trochę jest to upierdliwe, ale daje takie możliwości. Delikatnie to zacisnę w tej pozycji, żeby sprawdzić, jak z drugiej strony to się zachowuje. Tak. I teraz mogę jeszcze raz porównać. O, no tak, zapomniałem. Zapomniałem, o co chodzi jeszcze. To, że koło ma ogranicznik na maksa zachowany, to jeszcze przecież tutaj cała wieżyczka to jest osadzone na gumach. Amortyzator gumowy tutaj siedzi i to też się rusza, więc jeżeli motocykl się wywróci i oprze się o kierownicę, to wciąż pozostaje to, że nam ta śruba stuka. Motyla noga. Co ja tu mogę zrobić? Albo śrubę, to przyciąć łepek. No takie są kwiatki. Pytacie, czy coś pasuje. No niby pasuje na pierwszy rzut oka, ale trzeba wszystko dokładnie posprawdzać później, czy tak się nie dzieje. Zmiana kierownicy, podniesienie tego, linki długości, obijanie zbiornika. To wszystko ma miejsce i należy zwrócić uwagę albo to zaakceptować. Może coś z tego będzie. To jest śruba, która była. Jak widzimy, gniazdo ma takiej głębokości. Znalazłem to, co brat, już będę powtarzał, bo sypnął mi, śruby z nierdzewki z inoxu i głębokość na klucz w środku jest lepsza, głębiej wchodzi, wysokość główki jest taka sama, więc mam szansę, aby skrócić tą główkę o bodajże 2 mm, zeszlifować i spróbować, czy nie będzie mi to zahaczało, bo no, inox tutaj nie będzie w tym miejscu korodował, a to jest ocynk i jak to zrobię, to zaraz będzie ruda zaraza, więc zabieram się do pracy. Nic nie stracę, może zyskam. Nie mam zamiaru za dużo kombinować już z tym. Tak, w śrubę łepek mam we wkrętarce, żeby po prostu tutaj się obracało równomiernie i tu mam tarczę szlifującą. Spróbuję w ten sposób zjechać jakieś te 2 mm. Może mi się to uda, może nie, zobaczymy. Możliwe, że będzie dobrze. Aż kolor zmieniło od tego tarcia, więc na pewno jest ciężkie. Fajnie ta łepek wygląda z tej śruby, natomiast od szlifowania pozagniatała się warstwa i zasłoniła moje okienko na klucz, czyli ten sześcian. Dobra, to można śrubokrętem wygrzebać. To jest proste. Przymierzyć, czy klucz wchodzi. Wchodzi ciasno. I jak to wygląda w porównaniu do oryginalnego łebka śruby. Widzimy, prawie połowa została już zeszlifowana. Łepek zaokrąglony, więc zrobię drugą podobnie. No i myślę, że to pomoże. Na pewno pomoże, nie zaszkodzi. Już mam dwie tak przygotowane, skrócone śruby. O, mniej więcej prawie, że podobny. Nie mierzyłem konkretnie tak na oko tak zwane i przykręcam i sprawdzam, czy to pasuje. Łepek powinien ładnie się schować. Na razie postaram się tym kluczem końcówką kręcić. Na razie się wkręca i widzimy, że łepek nam się będzie ładnie chował, a klucz jeszcze wystarczająco wchodzi na tyle, żeby przenieść moment. No, myślę, że będzie dużo lepiej niż w ten sposób. Sprawdźmy, czy to pomogło. I teraz tak, maksymalnie kierownicę wyginam. Motocykl można podnieść. Maksymalnie kierownicę wyginam i to jest teraz ogranicznik już, widzicie, ogranicznik już w mostku, czyli w kierownicy, ale elastyczność kierownicy sprawia, że jeżeli maksymalnie na siłę przechylimy, to jest szansa, że dotknie zbiornika. I z drugiej strony można zaobserwować to samo. To jest ogranicznik już na ramię. Natomiast jeżeli maksymalnie jeszcze dociśniemy z ręki, to może się obić. Ale to już będzie dużo mniejsze obicie niż o dobre 2-3 mm, niż było. Kolejna sprawa,
Ktoś zapyta o wymianę zawieszenia, dlaczego na przykład nie wymieniam zawieszenia na upside down albo coś takiego, nie szukam w tej chwili, bo to nie jest na tym etapie inwestycja, żeby szukać takiego zawieszenia, ale nie wiem jak z półkami, bo wtedy całe koło się zmienia, ale też może być taki myk, że gdy zamontujemy tutaj upside down i zwiększy się tutaj w tym miejscu dużo średnica, nie będzie półka rozszerzona troszeczkę o tą różnicę, to wtedy zmniejszy nam się po prostu kąt skrętu, ale też wszystkie przewody, które idą tutaj pomiędzy ramą a goleniem, mogą być przyciskane. Już w tej chwili mam z tym problem, że opiera mi się tu troszeczkę przy maksymalnym skręcie o przewody, więc na tą chwilę nie zmieniam zawieszenia. Będę chciał tylko pomalować. Sprężyny progresywne naprawdę fajnie już zmieniły, wystarczająco komfortowo jest. Umyję sobie teraz zbiornik z tego całego brudu pyłu przed składaniem. Takim środkiem do odpuszczenia. Zbiornik, jak widzicie, nie jest idealny. Tutaj coś było poobijane, właśnie nie wiem, może przez kierownicę. Tutaj jest ta ruda, która wychodzi, tutaj jest poobijane, ale na tą chwilę nic nie zrobię. Wkleję teraz klejem do gwintów delikatnie te śruby, te dystanse, żeby nie odkręcały się od wibracji. Teoretycznie nie powinny, ale dam małą kropelkę kleju i to sobie wkleję. Owiewka tak już zostanie, nie ma opcji. Taki fajny mat wyszedł, zamiast fajny lakier to mat. Już nie będę nakładał lakieru. Widać troszeczkę też, może jeszcze nie wyschło, albo będą delikatne odcienie, albo przy tym oświetleniu. Widać tutaj niedociągnięcia. Też tu się robi taka panterka, nie mam pojęcia. Poczekam jeszcze, niech to dobrze wyschnie. I nie ruszam tematu do tej chwili. Będę miał czas, tak jak mówię. O, tu widać tak, ale to słońce pada. Będę miał czas, aby się zastanowić, albo poznam kogoś, albo zapytam, ile kosztuje oddanie wszystkich elementów zbiornika, owiewki oraz boczków, żeby ktoś to po prostu zrobił tak, jak ja chcę. Czy to będzie w moim budżecie, czy nie. Tego nie wiem. I wtedy jeszcze by dochodziły w grę wahacz tylny i lagi, i półki. Więc kolejna rozbiórka, ale to myślę, że nie prędko, bo tak jak już ktoś wspomniał, że trzeba jeździć. No, też zgadzam się, że trzeba jeździć, a nie wymyślać głupoty. Tak. A obróć się troszeczkę w ten sposób. Dobra. Jedną ręką to tak to się robi. Troszeczkę kleju do gwintów, nie za dużo, starczy w zupełności. Teraz wchodź do podkładki. Ajajaj, motyla noga. Chcę Wam pokazać to takie poświęcenie. Olenie się, żeby wziąć statyw i delikatnie dokręcić bez wytrzeszczu oczu. I można powiedzieć, że zbiornik będzie przygotowany, żeby już wkładać. Ok. Powinno to już mi odpaść od wibracji, przynajmniej od wewnątrz. Zewnętrzne śruby, owiewki zobaczymy, nie będę ich przyklejał. Widać teraz wyraźnie, ale to nie przeszkadza w czasie jazdy. Zresztą starsza pani, to nie jest po botoksie ani naciąganiu skóry. Ona po prostu tak ma. Spiąłem te przewody od grzanych manetek tutaj z tymi przewodami. Może mi się to zmieści. Skracam, zarabiam oczko pod masę tutaj, żeby wpiąć na krótko. Oczywiście zostawiam bezpiecznik, więc z tym to już się streszczam. Montuję, sprawdzam i kończymy temat. Kończymy naprawdę. To co mówiłem, czyli znowu lokalnie tutaj pod moją główną masę od czaszy. Podpinam grzane manetki.
Teraz to sobie dokręcę, tak. Tu będzie zaraz spięte tu. I zostało jeszcze przelutować, połączyć bezpiecznik z tym oto tutaj jednym z kabelków. I to który będzie ten, z tym zasilanie. I temat powinien być na tą chwilę zakończony. Tak, spiąłem grzane manetki, tu bezpiecznik, tu jest połączone wszystko. I teraz kwestia przymierzenia zbiornika, czy nie będzie te złącze przeszkadzało, czy je trzeba będzie gdzieś tutaj przysunąć. Może wystarczy, może nie. I sprawdźmy grzane manetki, czy to wszystko działa. Tak, zapłon i startujemy. Jest. Teoretycznie działa. I teraz tak, mamy po zapłonie. I obcinamy zapłon, uruchamiamy. Odetnijmy na dłużej. Dziwne, ma pamięć? Nie wiedziałem, że ma pamięć grzane manetki, bo tak nigdy nie podpinałem, ale nie powinny mieć pamięci. Dajmy im chwilę. Dziwne. Dajmy na maksa. Niech się podgrzeje i tak, wyłączam zapłon. Gasnął. Nie ma, odcięte są. Nie ma. Prawda? Prawda. Poczekam chwilę, bo to dziwne dla mnie, że w ten sposób miałyby pamięć. No chociaż, tak jak mówię, nie podpinałem w ten sposób, nie testowałem, więc może mają pamięć, a może jest kondensatorek, który podtrzymuje chwilę te napięcie w środku a nie. Zobaczę później w praktyce. Wygląda, jakby miały pamięć poprzedniego ustawienia. Co też może być niegłupie. Taka nowość dla mnie. Nie wiedziałem o tym. Ale mówię, sprawdzę później w praniu. To już mam założone. To więc mogę przykręcać zbiornik paliwa. I zobaczę za chwilę, czy to mi będzie współgrało. Za pięknie by było, żeby to teraz weszło. Nie, jednak blokuję o te złącze odgrzanych manetek. Ściągam zbiornik i je jakoś przesuwam w takie miejsce, żeby mi to nie blokowało. Fajnie, nie? Więc to, że przygotowałem sporo otworów do łapania tych przewodów, jest bardzo dobre, bo mogę teraz sobie kombinować tak jak chcę. I teraz tak, muszę to podnieść tutaj i złapać tu. I wtedy powinien zbiornik już wejść. Ale milion opasek samozaciskowych. I voilà, po tej korekcie zbiornik wlazł prawidłowo. Tu mamy całą wiązkę. Zasłania nam numer fabryczny. Nie wiem, czy przy kontroli technicznej ktoś będzie próbował tu zobaczyć, czy tu w ogóle będzie dostęp przez owiewkę. Chyba nie. Więc nikt raczej nie będzie rozbierał, bo by było trzeba przesunąć te przewody, żeby odczytać wybity numer na główce ramy. I tak to się prezentuje, że całe mocowanie jest tu. Wyjdzie w praniu po założeniu owiewki, jak to będzie wyglądało, czy będzie się rzucał w oczy. A teraz już przygwożdżę, przepraszam, chciałem przygwoździć, ale muszę podpiąć tutaj spust, dwie rurki zapomniałem. Spust, odpływ i odpowietrzenie i wtedy dopiero przykręcam zbiornik. I temat zbiornika bym miał zakończony, grzanych manetek i wszystkiego poza owiewką. Ok, zbiornik tutaj jest podłączony. Zostało tylko podpiąć dopływ paliwa i podciśnienie. Ok, wszystko. Oddaj mi klucz. I postępuje. Ok, kranik podłączony. Tutaj czujnik temperatury, tu wszystko poskręcane. Obecnie boli mnie już głowa, bo tutaj trochę benzyny wyciekło, ściągając zbiornik paliwa i te opary się unoszą, pomimo że garaż jest otworzony. Tak, to wstawiam do środka. Jadę na zakupy i wrócę tutaj za 4 godziny. Niech sobie zwiążę maksymalnie jak może. Niech to stwardnieje ta farba, a nie lakier, baza, plastik, cokolwiek. I później zaczynam montować kierunkowskazy i czaszę na miejsce. Zostało boczek, fotel i teoretycznie spiąć kierunkowskazy, przetrzeć, przemyć jeszcze zbiornik tutaj paliwa, troszeczkę ogarnąć i zobaczymy jak to wyszło. I jeszcze pozostało lusterka przykręcić. Tak, to jest obowiązek.